No to skoro idziemy kolejnami chronologicznymi, no to później 2002, oczywiście bez związku z Wall Street, ale już niezależnie od tego, wracamy, znaczy przyjeżdżamy z moją do Krakowa i tu się wracamy do życia krakowskiego, bo ona jest też z Krakowa, więc dla niej to też jest powód. I zaczyna się jeszcze jeden rozdział. Wciąż wtedy jeżdżę, jeszcze przez moment jeżdżę do Teksasu, do Houston, potem do Chicago. Już teraz przestałem mieć, już mi się trochę znudziło. I to właściwie bardzo dobrze się, ja tu nie, mam znajomych, którzy też po latach wracają, czy wrócili i często mówią, że to jest bardzo trudne, że się czują obco, że mają inne, ale ja muszę powiedzieć, że nie mam zupełnie takich doświadczeń, że natychmiast się tu... Może dlatego, że Paryż był dla mnie zawsze piękny i niegościnny. Dzięki temu tak jak podziwiałem Paryż i nawet jakoś go kochałem jako miasto, ale nigdy Paryż mnie nie przyjął, także nie było mi tak trudno wyjechać z niego. Ten poeta francuski, który daty odrzucił, nigdy go nie zapomniałem. To było dla mnie bardzo jakoś znaczące, ten gest, chociaż jak mówię to bez złości, nie, też gdybym go teraz spotkał, to na pewno bym się na niego nie złościł. Ale jednak to mi pomogło w tym, że nigdy Francja czy Paryż nie stały się dla mnie domem. Także ten powrót do Krakowa był łatwy i bardzo szybko jakby wsunąłem się na swoje miejsce w Krakowie. No i tu już tak wiele się nie dzieje, no, dalej pracuję. Ale mogłeś zamieszkać w Ameryce. Czy mogłem zamieszkać w Ameryce? Nie, dlatego nigdy nie chciałem. Znaczy przecież od początku, kiedy jeździłem do Houston, to tam mnie nawet znajomi namawiali, że mógłbym tam zostać na stałe, uczyć przez 2 semestry, a nie 1, osiedlić się, nie wiem, dostać green card, czy po jakimś czasie paszport amerykański. Ale ja muszę powiedzieć, nie z jakiegoś patriotyzmu, ale ja lubię Amerykę, ale nie lubię życia amerykańskiego. Nie lubię miast amerykańskich. Nie potrzebuję, jestem jednak bardzo europocentryczny. Lubię miasta, które mają kształt jeszcze średniowieczny. A to bardzo trudno w Ameryce. Nie ma takich... Ja bardzo lubię miasta, które mają centrum, które właśnie średniowieczne miasto, tak jak Kraków. No, w Krakowie jest taki punkt, gdzie można geometrycznie powiedzieć, to jest centrum Krakowa. W środku Sukiennic, bo jak się przechodzi przez Sukiennicę, to jest geometryczny środek miasta i można odmierzać odległości od tego. Może nie wszystkim to jest potrzebne. Pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z jakąś znajomą z Berlina, która powiedziała, ja wręcz przeciwnie, uwielbiam w Berlinie to, że nie ma centrum. Bo Berlin nie jest średniowiecznym miastem. Ale ja właśnie lubię jakoś taki porządek świata, że miasto tworzy taki mikrokosmos.